pięknie zachowany Electrolux. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby nic tutaj nie uszkodzić, nie zepsuć. Zobaczcie, genialna szczotka. Na przykład do przedmuchiwania jakiegoś gdzieś kurzu w trudno dostępnych miejscach. To jest ten worek, który już oglądaliśmy, który znajduje się w skrzyneczce z akcesoriami. Chyba nie ma tutaj uszczelki do niego. A, słuchajcie, ta śrubka w ogóle jest tutaj jeszcze zalakowana. Nie mamy. Mamy. I myślę, że chodzi tutaj o taką dosyć słynną fabrykę sprzętu instalacyjnego Dr. Dysting i spółka, ale napięcie 24 V jest jeszcze zdecydowanie za małe. Ten oglądany dzisiaj, prezentowany dzisiaj Electrolux 11. Z tego co wiem, były w ogóle specjalne szczotki właśnie przeznaczone do czyszczenia koni przy pomocy Electroluxów. I wszystko to mamy ładnie, zgrabnie ułożone w walizeczce. Cześć! Od razu na początku tego dzisiejszego nagrania chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jackowi za możliwość zaprezentowania w tym i w następnych odcinkach kilku pięknych eksponatów z jego prywatnej kolekcji. Jackowi dziękuję oczywiście też za to, że mogłem już dwukrotnie uczestniczyć w przygotowaniu czy w organizacji wystaw w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności. To była wystawa suszarek do włosów i to była fantastyczna wystawa starych odkurzaczy, z której relacja znajduje się też tutaj na kanale. Natomiast odkurzacze, które chciałbym Wam pokazać dzisiaj, absolutne unikaty w fantastycznym stanie, jeszcze wtedy wiosną 2024 roku na wystawie nie były prezentowane, one zostały sprowadzone dopiero w ostatnich tygodniach i chyba po raz pierwszy można je tutaj publicznie pokazać. Mam tutaj na stole fantastycznie zachowany, można powiedzieć, że w stanie fabrycznym odkurzacz ręczny, aczkolwiek też z takimi bardzo rzadkimi płozami służącymi do postawienia go na podłodze. Electrolux Model 5, pochodzący z francuskiej fabryki Electroluxa. Ten chyba z roku 1926, jeżeli się nie mylę. To był model odkurzacza produkowany, jeżeli dobrze pamiętam, w latach 1924 do 1927. Aczkolwiek tutaj od razu uzupełnię, że te daty produkcji odkurzacza, które przed chwilą Wam podałem, 1924-1927, pochodzą z takiej jubileuszowej broszurki Electroluxa wydanej chyba na 50 czy 55 jubileusz pod koniec lat 70. w Stanach Zjednoczonych, więc przypuszczam, że te daty obejmują okres produkcji i sprzedaży tego urządzenia właśnie w USA, natomiast wiem, że ten ręczny model Electroluxa zadebiutował tak naprawdę w 1921 roku jako pierwszy taki właśnie ręczny, nieduży model Electroluxa w troszeczkę innym kształcie, troszeczkę chyba mniejszej średnicy. Podczas wystawy starych odkurzaczy w Olsztynie oglądaliśmy taki starszy typ Electroluxa Model 5. Można to zobaczyć na nagraniu z oprowadzania po wystawie i mam nadzieję, że jeżeli jeszcze raz odwiedzimy Olsztyn i kolekcję Jacka, będziemy mogli te typy modelu 5 z różnych lat produkcji, z początku lat 20. sobie porównać. No w każdym razie jest to pięknie zachowany odkurzacz, tak jak powiedziałem, sprowadzony z Francji. Obejrzymy go sobie, myślę, w jednym z kolejnych nagrań i porównamy go także z dwoma podobnymi, aczkolwiek w znacznie gorszym stanie modelami Electrolux 5, które mam w kolekcji. Natomiast dzisiaj, przepraszam, włożę go tylko tutaj do tej pięknej orzechowej skrzynki. Natomiast dzisiaj chciałbym rzucić troszeczkę dokładniej okiem na ten również fantastyczny, troszeczkę większy, taki typowy podłogowy model odkurzacza Electrolux 11. Jeżeli dobrze pamiętam, to w broszurach Electroluxa widziałem, że ten odkurzacz, ten model odkurzacza był produkowany w latach 1927-1930, chociaż widziałem jakąś broszurę z prezentacją tego odkurzacza i jego akcesoriów z 1926 roku. Myślę, że wtedy właśnie ten odkurzacz został opracowany i wszedł jako taka nowość na rynek, czy był już być może reklamowany. Ten odkurzacz jest również w stanie fabrycznym bardzo pięknie zachowany i przyznaję, że tutaj o mało nie popełniłem błędu, bo chciałem już powiedzieć, że jest podobnie jak ten Electrolux 5, który przed chwilą oglądaliśmy, sprowadzony z Francji, ale nie sprawdziłem to jeszcze, zapytałem Jacka i ten odkurzacz przyjechał
do Polski z Niemiec. Pamiętam, że w kolekcji Jacka jest też bardzo podobny model Electrolux 11, właśnie sprowadzony z Francji. Można go było oglądać podczas wystawy starych odkurzaczy w Olsztynie od kwietnia do maja i myślę, że w ciągu tego nagrania też jeszcze do tego innego modelu Electrolux 11 wrócimy. W każdym razie też piękny odkurzacz, fantastycznie zachowany. I w tym dzisiejszym odcinku chciałbym wykorzystać okazję i rzucić okiem na ten odkurzacz, a jeszcze raz przypominam, obydwa zostały wypożyczone przez Jacka specjalnie na prezentację na tym kanale. Obydwa przyjechały do mnie niedawno z Olsztyna i oczywiście po prezentacjach na tym kanale wrócą tam do kolekcji i mam wielką nadzieję, że w najbliższym czasie, może jeszcze w tym roku, uda nam się pojechać jeszcze raz z kamerą do Olsztyna i obejrzeć tę fantastyczną kolekcję starych Electroluxów, a przy okazji posłuchać też trochę opowieści ich właściciela o historii tych urządzeń, o ciekawostkach związanych z tymi urządzeniami. To pewnie nie będzie oficjalna wystawa, bo takiej wystawy ponownej starych odkurzaczy na razie w planach nie ma, ale tym ciekawsze będzie to, że będziemy mogli troszeczkę obejrzeć takie kulisy prywatnej kolekcji starych odkurzaczy, zwłaszcza Electroluxów, bo Electroluxy są taką specjalnością Jacka i wiem, że bardzo dużo o nich wie i zebrał w ostatnim czasie fantastyczne eksponaty, które mam nadzieję będziemy mogli niedługo obejrzeć, a dzisiaj, korzystając z okazji, w warsztacie obejrzymy sobie ten odkurzacz Electrolux 11, zaraz zobaczymy dokładnie z którego roku, ale w każdym razie pochodzący z końca lat 20., mniej więcej z lat 1927-1930. Pozwólcie proszę, że na razie ten Electrolux Model 5 razem z akcesoriami w tej pięknej orzechowej chyba skrzyneczce odstawię na bok, bo nim zajmiemy się w jednym z kolejnych odcinków. Przyznaję, że on jest tak ładny, że aż szkoda mi go tutaj dzisiaj odstawiać. A, przepraszam. To jest takie zabezpieczenie. Natomiast tak jak powiedziałem, tym odkurzaczem zajmiemy się w jednym z następnych nagrań i obejrzymy też dwa inne odkurzacze Electrolux 5, gorzej zachowane, ale być może działające. Sprawdzimy oczywiście też, czy ten odkurzacz działa. Później obejrzymy sobie także kilka innych modeli odkurzaczy Electrolux z lat 20. i 30. dla porównania, ale najpierw rzućmy może okiem, co znajduje się tutaj w tej walizeczce. Pokażę Wam jeszcze tylko fantastyczną rzecz. Jest to oryginalna walizeczka Electroluxa z wybitym tutaj na wieczku logo, z odciśniętym tutaj na wieczku logo. Myślę, że jeśli wyświetlę je tutaj gdzieś z boku, będzie to dosyć ładnie widoczne. Tutaj chyba więcej napisów na samej walizeczce nie widzę, od spodu także nie. Sama walizka, trzeba przyznać, jest też naprawdę w bardzo ładnym stanie. Chciałem już powiedzieć, no tak, tutaj od razu w porównaniu z tym Electroluxem 5 w drewnianej skrzyneczce widać, że to jest taki nowszy model, bo umieszczony w takiej, w cudzysłowie, nowoczesnej, jak na owe czasy, poręcznej, lekkiej walizeczce. No ale przypomniało mi się, że przecież w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie na wystawie starych odkurzaczy widzieliśmy dokładnie taki model Electrolux 11, tyle że, tak jak już wspominałem, z francuskiej fabryki Electroluxa, nie z Niemiec, tak jak ten odkurzacz, który właśnie znajdował się w takiej, nie wiem, może też orzechowej, pięknej drewnianej skrzyneczce. Widzieliśmy na wystawie w Olsztynie, można to zobaczyć na filmie o oprowadzaniu, też chyba co najmniej jeden, a może dwa odkurzacze Electrolux 12 z lat 30. również w takich drewnianych skrzyneczkach. Także w owym czasie przypuszczam, że właśnie równolegle takie różne rodzaje opakowań, czy to drewniane skrzyneczki, czy takie walizki łatwiejsze w przenoszeniu były w użyciu. Nie wiem, trzeba by porównać więcej takich modeli, żeby ustalić, czy było to charakterystyczne dla jakichś konkretnych fabryk właśnie we Francji, czy w Niemczech, czy było to też charakterystyczne dla jakichś konkretnych lat produkcji tych odkurzaczy i tak naprawdę nie wiem jeszcze w tej chwili do kiedy, do jakich lat mniej więcej jeszcze takie drewniane opakowania stosowano. Dobra, co mamy w tej walizeczce? Aha, zwracam Wam tutaj uwagę, to jest też bardzo fajne, na te haczyki, na których umocowany jest wąż włożony w tę walizkę. Po wyjęciu węża, położę to na razie tutaj, te haczyki można po prostu złożyć i wygodniej wtedy jest wyjąć cały ten odkurzacz ze środka. Tutaj mamy w sumie bardzo ładnie zachowany taki gięty wąż w materiałowym oplocie.
To jest, aha, to pamiętam, że tutaj trudno było tej bakelitowej części zdjąć z węża, ono tutaj dosyć mocno siedzi. Nie będę chciał też za nią szarpać, żeby jej nie uszkodzić, ale ona w każdym razie jest nakręcana tutaj na wlot powietrza odkurzacza. To sobie zaraz zobaczymy. Tutaj są też dwie stalowe, gięte rury. Nie będę ich wyjmował z tych mocowań. Nawiasem mówiąc, zwracam też uwagę na te mocowania metalowe, ale wyłożone od środka skórą, żeby łatwiej było tutaj zamocować te akcesoria i żeby one się nie porysowały. Tutaj mamy taką jedną dużą, szeroką ssawkę dywanową. Tutaj mamy taką ssawkę szczelinową. Tutaj mamy jeszcze jakąś przejściówkę, rurkę. Tutaj mamy taką małą ssawkę, nie wiem, tapicerską chyba do jakichś tapicerowanych mebli. Tutaj mamy fantastyczny, bardzo ładnie zachowany worek na kurz. Nie wiem, czy zapasowy, czy tu w środku w tym odkurzaczu jest worek, czy jest to jedyny, czy drugi, dodatkowy model. Tu jeszcze mamy taką super zachowaną ssawkę gdzieś do odkurzania, nie wiem, jakichś książek, jakichś tam kratownic. Spójrzcie, ona jest prawie nieużywana. Tutaj jeszcze pięknie lakierowana jest ta drewniana część ssawki. Niestety, jak widzę, troszeczkę z niej już to włosie wychodzi. Ja ją tutaj włożę z powrotem. Włożę tutaj może też na razie ten worek i te ssawki. Tutaj z drugiej strony mamy bardzo fajną rzecz stosowaną w odkurzaczach Electrolux, taką metalową ramkę, do której można było włożyć jeszcze dodatkowy filtr powietrza i to było montowane, później sobie to obejrzymy, wewnątrz odkurzacza pomiędzy workiem na kurz a silnikiem jeszcze taka dodatkowa filtracja, coś co właściwie później w wielu odkurzaczach, nawet tych produkowanych już w latach 50., 60., 70., 80. właściwie nie było spotykane. No i mamy tutaj przewód zasilający, przewód przyłączeniowy w oplocie z taką charakterystyczną z jednej strony wtyczką włączaną do gniazdka w ścianie, z drugiej strony z taką wtyczką włączaną w gniazdko w odkurzaczu. Też sobie to za chwilkę dokładniej obejrzymy. Sprawdzimy oczywiście, tutaj widzę, że w kilku miejscach gdzieś tu widziałem, na przykład tutaj ten przewód jest tak dosyć solidnie zagnieciony. No nie wiem, zobaczymy, czy będzie możliwość podłączenia tego odkurzacza. Zobaczymy. Aha, tu jest jeszcze jeden taki dodatkowy wkład do tego filtra powietrza. No i to jest właściwie wszystko, co jeśli chodzi o akcesoria. Najważniejszą częścią jest oczywiście sam ten pięknie zachowany Electrolux model 11. Jak wspomniałem, odkurzacz jest sprowadzony z Niemiec, ale czy był wyprodukowany faktycznie w niemieckiej fabryce Electroluxa, chyba w Berlinie, tego nie wiem. Na tabliczce tutaj z logo widać tylko napis Electrolux. Na moim niemieckim egzemplarzu odkurzacza Electrolux 12 z Niemiec są też oznaczenia niemieckie, może zaraz Wam to pokażę. Tutaj ich nie ma też takich, jakie są na egzemplarzach francuskich czy na szwedzkich egzemplarzach Electroluxa. Tutaj na przykład na odkurzaczu Electrolux model 12 z lat 30. mamy wyraźne niemieckie oznaczenia VDF, Verband Deutsche Elektrotechniker, RDH, Reichsverband Deutsche Hausfrauenvereine. To jest prawdopodobnie odkurzacz pochodzący z berlińskiej fabryki Electroluxa, tak myślę. Tutaj na tym z mojej kolekcji modelu 05 mamy klasyczne oznaczenia, takie jak znajdowały się na tych oryginalnych szwedzkich Electroluxach Made in Sweden. No a tutaj na tym Electroluxie model 5, który dzisiaj króciutko w tej drewnianej skrzyneczce oglądaliśmy i który obejrzymy sobie w kolejnych nagraniach, mamy też francuskie oznaczenia na tabliczce z logo Electroluxa, zresztą bardzo pięknej, i w ogóle na tabliczce znamionowej mamy tutaj paryski adres, nie wiem, pewnie przedstawicielstwa Electroluxa. Wszystko to sobie jeszcze dokładniej obejrzymy. Rzućmy okiem, tak, jest tutaj tabliczka znamionowa. Seria 1.28. Troszeczkę tak jak podejrzewam, wskazywałoby to na to, że ten odkurzacz pochodzi ze stycznia 1928 roku i to by się zgadzało, jeżeli chodzi o okres produkcji tych odkurzaczy tego modelu Electrolux 11, który, tak jak wspomniałem, był, o ile wiem, produkowany w latach 1927 czy 1926 do 1930. Jest tutaj na tej tabliczce znamionowej też, przesunę się troszeczkę, wyświetlę Wam ją z boku, jest tutaj także numer fabryczny odkurzacza,
12, 17, 49 jest napięcie znamionowe 220 V i jest moc tego odkurzacza mniej więcej 230 W. No i tutaj na dole mamy gniazdko służące do podłączenia przewodu, czy właściwie wtyczkę służącą do podłączenia tego przewodu zasilającego. Mamy tutaj płozy, na których ten odkurzacz mógł poruszać się po podłodze, mocowane takimi śrubami. Obejrzymy go sobie za chwilkę. Postawię go na stole, a akcesoria pozwolę sobie na razie schować, chociaż one nam się właściwie jeszcze przydadzą. Wąż także zostawię, bo on będzie nam potrzebny do założenia tej pokrywy na wlocie powietrza. W takim razie odstawię na razie tylko tę bardzo ładnie zachowaną walizeczkę, w której ten odkurzacz był spakowany. Tak jak wspomniałem, dzisiaj wyjątkowo nie chciałbym dużo czasu poświęcać historii tych odkurzaczy Electrolux. Mówię wyjątkowo, no bo jednak w większości tych moich nagrań staram się jednak poświęcić też trochę czasu na opowiedzenie o historii, o fabrykach, w których te urządzenia powstawały. Myślę, że to jest coś, co powinniśmy zostawić na czas wizyty w Olsztynie u Jacka w jego prywatnej kolekcji odkurzaczy, zwłaszcza tych różnych modeli Electroluxów, bo jest to, no jeżeli o mnie chodzi, to jedna chyba z największych i najbardziej takich obszernych kolekcji tych odkurzaczy, które ja miałem okazję oglądać. Nie mówię o jakichś takich prezentowanych w internecie, muzeach odkurzaczy, ale jeżeli chodzi o taką prywatną kolekcję, to jest ona chyba największa i najciekawsza z tych, które ja znam. Dzisiaj chciałbym po prostu rzucić okiem na stan tego odkurzacza. Przyznaję, że nie wiem nawet, czy uda się go podłączyć, bo nie jestem pewien, jak będzie z tym przewodem zasilającym. Zobaczymy to wszystko, ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby nic tutaj nie uszkodzić, nie zepsuć. Najważniejsze jest to, że możemy dzisiaj na kanale ten wypożyczony specjalnie na tę okazję odkurzacz obejrzeć. A on jest naprawdę w bardzo ładnym stanie. Tutaj jest ta okładzinka ze sztucznej skóry. Praktycznie prawie nieuszkodzona. Tu w jednym miejscu jest jakieś zadrapanie nieduże na niej. Poza tym jest naprawdę piękna w takim ciemnoszarym, wchodzącym wręcz, nie wiem, grafitowym, antracytowym, wchodzącym wręcz prawie w czerń w kolorze. Jest tutaj no praktycznie niezużyta skórzana rączka. Wygląda to trochę tak, jakby nikt tego odkurzacza nigdy za tę rączkę nie przenosił. Jest tutaj też ta wspomniana już tabliczka tylko z napisem Electrolux. Jest włącznik na tylnej części odkurzacza. Są tutaj dwie nakrętki, dzięki którym można zajrzeć do szczotek. Możemy to zresztą zaraz od razu zrobić. Zobaczcie, genialna szczotka. Jeżeli ona nie była nigdy wymieniana i jest w stanie fabrycznym, to by świadczyło o tym, że ten odkurzacz praktycznie nie był używany, no ale myślę, że możliwe jest, że kiedyś tam w kolejnych latach po jego powstaniu te szczotki wymieniano. Zobaczmy też drugą szczotkę. Super. Praktycznie niezużyta. Wkładam z powrotem, choć niewykluczone, że jeszcze na chwilkę je będziemy wyjmować. Tutaj mamy wylot powietrza z charakterystycznym dla wielu modeli Electroluxa gwintem. Tu można było jeszcze wkręcić chyba jeszcze dodatkowy filtr filtrujący wychodzące z tego odkurzacza powietrze. Chociaż prawdę mówiąc przyznaję, że takiego modelu 11 z dołączonym tutaj jeszcze takim pojemniczkiem na dodatkowy filtr chyba nie widziałem. Widziałem to jak najbardziej przy modelach 12, nawet na wystawie starych odkurzaczy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Taki odkurzacz Electrolux 12 można było zobaczyć, ale przede wszystkim tutaj na wylocie powietrza można było nakręcić. Teraz to jest trochę niewygodne, bo nie mogę zdjąć tego bakelitowego elementu. Jeszcze nad tym popracuję, ale można było tutaj nakręcić właśnie ten bakelitowy element i wtedy odkurzacz po prostu mógł być wykorzystywany jako taka dmuchawa, na przykład do przedmuchiwania jakiegoś gdzieś kurzu w trudno dostępnych miejscach, a potem można było tę część z powrotem zamontować na wlocie powietrza i używać urządzenia jako klasyczny odkurzacz. Także do tego służył w zasadzie tutaj ten gwint umieszczony na wylocie powietrza. Silnik w środku wydaje się bardzo czysty i ładny. Tutaj już wspomniałem o tym, że jest gniazdko czy wtyczka do podłączenia przewodu zasilającego. Troszeczkę ukruszony jest ten bakelit, ale to nie powinno przeszkadzać. O, tutaj możemy obejrzeć tę wtyczkę, w którą
wtykało się ten przewód zasilający i można było tutaj jeszcze, wydaje mi się, że wkręcę w dobrą stronę, można było to jeszcze zablokować. Tak? A nie, jednak to się... Ok. Później sobie ewentualnie miernikiem sprawdzimy jeszcze przejście prądu tutaj przez ten cały przewód. Może nawet odważymy się podłączyć ten odkurzacz za pośrednictwem transformatora ochronnego na obniżonym napięciu. Dobra, to jest tyle, jeżeli chodzi o tę tylną część odkurzacza. Tutaj cała ta obudowa silnika w pięknym stanie, nie jest bardzo uszkodzona. Zajrzyjmy może do środka. Tutaj na przedniej części jest ta pokrywa wlotu powietrza, którą w tym przypadku musimy nakręcić razem z całym wężem, ponieważ bardzo trudno jest ten wąż z niej wyjąć. Ja przyznaję, że nie chcę tutaj bardzo szarpać, żeby tego nie uszkodzić. Ewentualnie spróbuję tutaj jeszcze napuścić troszeczkę WD-40, zostawić to na jakiś czas, może uda się to w ten sposób poluzować. Tutaj na tej bakelitowej części widać jakieś numerki, myślę, że to są numery katalogowe zgodne właśnie z opisem takich części zapasowych do tych odkurzaczy w katalogu. Zresztą jeden taki katalog odkurzaczy Electrolux mamy, akurat nie pamiętam czy tego modelu, ale w innym nagraniu go sobie obejrzymy. No i otwórzmy teraz tę pokrywę wlotu powietrza. Tutaj mam jedną taką klamerkę i od spodu mam drugą i teraz powinienem być w stanie tak zdjąć. O, teraz nawet myślę chyba, że będzie łatwiej w ten sposób nakręcić to. Momencik. O, teraz mamy to już nakręcone. Moglibyśmy teraz korzystać praktycznie z tego odkurzacza. Aha, czyli w środku nie ma worka na kurz. Zaraz go przyniosę. To jest ten worek, który już oglądaliśmy, który znajduje się w skrzyneczce z akcesoriami. Chyba nie ma tutaj uszczelki do niego, takiej gumowej. Prawdopodobnie gdzieś już sparciała, odpadła. No i teraz powinienem założyć tę pokrywę, zatrzasnąć klamerkę od góry, od dołu. Moglibyśmy praktycznie tym odkurzaczem odkurzać. Na tym worku akurat widzę napisów nie ma, ale chyba w tym Electroluxie Model 5 jest tutaj też ładny napis Electrolux na worku. To sobie później jeszcze zobaczymy. Przyznaję, że teraz nie jestem pewien, chwileczkę. Przyznaję, że teraz nie jestem pewien, czy tę krateczkę z dodatkowym filtrem wkładało się też tutaj. Tak jak na przykład w modelu chyba właśnie w modelu 5, czy chyba w modelu 12 też podobnie było. Czy ten filtr był przewidziany właśnie do takiego jeszcze dodatkowego pojemniczka nakręcanego tutaj na wylocie powietrza? Zobaczymy, spróbuję to gdzieś w jakiejś instrukcji starej Electroluxów ustalić. W każdym razie on tutaj na pewno też by wszedł, mieści się jak najbardziej. Z tym, że nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. Momencik. Widzicie, tam jest to mocowanie silnika takie dosyć mocno wystające do przodu i ono troszeczkę przeszkadza we włożeniu tego filtra dodatkowego, dlatego myślę, że on jednak był montowany tutaj w tej nakręcanym takim pojemniczku na wylocie powietrza już z wychodzącego na zewnątrz odkurzacza, a nie tutaj za workiem na kurz. Teraz tak naprawdę to, co bardzo chciałbym ewentualnie zrobić, oczywiście dbając o to, żeby tego odkurzacza nie uszkodzić, to rzucić okiem na silnik, który tutaj się w nim znajduje i wydaje mi się, że jeżeli odkręcimy tę śrubkę, tę i tę trzecią znajdującą się tutaj w podstawie, to prawdopodobnie będziemy w stanie wyjąć całą tę tylną część razem z silnikiem. Spróbujmy to zrobić. Ja sobie przyniosę tutaj tylko jakąś deseczkę, żeby podłożyć ją tak, żebyśmy mogli postawić ten odkurzacz spokojnie pionowo, bo w tej chwili troszeczkę te płozy w tym przeszkadzają. O, nawet mam chyba coś lepszego od deseczki. Mam taki ciężarek od sztangi, który tutaj idealnie pasuje. W dodatku jest gumowany, więc nie ma niebezpieczeństwa, że coś tutaj zostanie podrapane. Super, spełnia swoje zadanie. Tak, bez problemu te śrubki wychodzą. A, słuchajcie, ta śrubka w ogóle jest tutaj jeszcze zalakowana. Czyli ten odkurzacz nigdy nie był rozkręcany. Przyznaję, że gdyby to był mój odkurzacz, to bym go
demontował. Chciałbym zajrzeć do środka, ale to jest jednak dosyć cenna część takiego kolekcjonerskiego egzemplarza, także bardzo Was przepraszam, ale do tego odkurzacza Electrolux 11 do środka nie będziemy zaglądać. Nie chciałbym uszkodzić tego zalakowania. To jest odkurzacz absolutnie w środku w fabrycznym stanie. No nic, nie szkodzi. W takim razie do obejrzenia silnika posłużymy się jakimś innym odkurzaczem Electrolux 11. Wiem, że Jacek ma co najmniej jeden albo dwa jeszcze takie odkurzacze w swojej kolekcji, które być może nie będą tutaj fabrycznie zalakowane, natomiast w tym przypadku faktycznie, jeżeli chodzi o odkurzacz z lat 20., szkoda byłoby to niszczyć. Zostawmy go w takim razie w takim stanie, w jakim on jest. Popatrzyłem sobie jeszcze raz na to podłączenie przewodu zasilającego i mam wrażenie, że tutaj był jeszcze jakiś taki malutki element, coś w rodzaju śrubki wkręcany w tę część, która jest ukruszona. I tak sobie myślę, że prawdopodobnie, tu jest taki otworek, prawdopodobnie wkładano tutaj ten przewód, tutaj coś wchodziło w tę wtyczkę i było jeszcze tą tulejką jakoś w jakiś sposób blokowane i wtedy faktycznie zapewniało to, że przy jakimś pociągnięciu za ten przewód, cały ten przewód, ta wtyczka nie wyskakiwała z gniazdka. Natomiast w tym momencie, kiedy tego brakuje, właściwie tutaj to kręcenie nie spełnia żadnej swojej roli. Trzeba by zobaczyć na jakimś innym egzemplarzu takiego Electroluxa, jak ta blokada wyglądała. Ja podłączyłem teraz ten przewód. Chciałbym sobie wziąć miernik i zobaczyć na wtyczce, czy będziemy tutaj mieć przejście prądu. Sprawdźmy po prostu. W tej chwili mamy. Nie mamy. Mamy. Nie mamy. Wydawałoby się, że ten włącznik działa i że tutaj raczej w tym przewodzie nigdzie żadnego przebicia prądu nie ma. Myślę, że można by ewentualnie, tutaj troszkę mnie niepokoją te niektóre miejsca takie bardzo, bardzo zagniecione. Można by ewentualnie na dużo, dużo zmniejszonym napięciu spróbować podłączyć ten odkurzacz. Wtyczka jest z oznaczeniem niemieckim VDE, Verband Deutscher Elektrotechnika. I to jeszcze to logo, trójkącik z napisem VDE jest, mam wrażenie, właśnie w takim kształcie stosowanym pod koniec lat 20. Tutaj mamy oznaczenie 6 A, 250 V i jeszcze tutaj jest jeszcze jedno jakieś logo, którego ja niestety nie jestem w stanie odczytać. Może zobaczymy to logo na fotografii, którą spróbuję Wam tutaj pokazać. I wtedy ewentualnie spróbujemy zidentyfikować producenta tej wtyczki. W każdym razie niewątpliwie sądząc po tym oznaczeniu VDE pochodzi ona mniej więcej z czasu, kiedy powstał ten odkurzacz. Ok, zrobiłem tymczasem zdjęcie tej wtyczki, bo ona mnie bardzo zaciekawiła i tutaj udało mi się na zdjęciu odczytać. Jest tu przede wszystkim takie dosyć charakterystyczne logo. Pokażę Wam to tutaj z boku jeszcze raz na fotografii. Z literą D i takim napisem Isolierstahl, tak mi się wydaje. I myślę, że chodzi tutaj o taką dosyć słynną fabrykę sprzętu instalacyjnego Dr. Deisting i spółka. Właściciel Dr. Deisting założył fabrykę o nazwie Spezialfabrik Elektrotechnische Installationsapparate und Isolierstoffpresswerk w 1909 roku w miejscowości Kirspe w Westfalii. Ta nazwa po polsku oznaczałaby coś w rodzaju specjalna fabryka elektrotechnicznych aparatów instalacyjnych i wytwórnia, czy taka prasa, czy wytwórnia prasowanych elementów z materiałów izolacyjnych. O, tak by to chyba trzeba przetłumaczyć. I ta firma była słynna właśnie z bardzo wysokiej jakości bakelitowych wtyczek, gniazdek, puszek przyłączeniowych, tego rodzaju sprzętu. Z tego co wiem, istniała gdzieś do połowy lat 70. Myślę, że to jest dosyć ciekawa sprawa, bo mam wrażenie, że już kilka razy to logo na jakichś innych wtyczkach w starych niemieckich urządzeniach widziałem i myślę, że warto będzie o tej firmie i o jej produktach jeszcze kiedyś tutaj jakiś odcinek zrobić. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe.
A ja mam teraz taki pomysł, że skoro sprawdziliśmy, że jest tutaj przejście prądu po przewodzie, że sprawdziliśmy, że działa tutaj włącznik, to spróbujmy może podłączyć ten odkurzacz na próbę, ale za pośrednictwem takiego transformatora ochronnego, jaki wykorzystywałem już kilka razy w różnych nagraniach. Zresztą temu transformatorowi było też poświęcone oddzielne nagranie. Transformator 24V z przemyskiej faniny, chyba z 1970 roku. Zrobimy po prostu tak, że podłączę ten odkurzacz tutaj do transformatora. Przyznaję, że nie jestem pewien, czy to poskutkuje. Wiem, że niektóre silniki w niektórych odkurzaczach przy 24V całkiem nieźle, powolutku już ruszały, ale nie wszystkie i wcale nie jestem pewien, czy w tym przypadku się to uda. No ale po prostu spróbujmy. Transformator podłączam teraz do listwy zasilającej. Włączę teraz zasilanie. Wydaje mi się, że w tej pozycji odkurzacz powinien być wyłączony. Ok, transformator zaczyna cichutko buczeć, tutaj wszystko działa. Jakiegoś zwarcia nie ma, bo przepaliłyby się bezpieczniki w transformatorze. Włączmy odkurzacz. Nie, to napięcie jest zdecydowanie za małe, żeby uruchomić ten silnik, aczkolwiek przyznaję, że mam troszkę wrażenie, że jak go włączam, to tam wirnik silnika zaczyna się minimalnie, dosłownie o milimetr przesuwać. Także wygląda na to, że ma szansę działać, ale napięcie 24V jest jeszcze zdecydowanie za małe. Ok, sprawdziliśmy, że transformator 24V nie jest wystarczający do uruchomienia tego odkurzacza. W takim razie weźmy po prostu mój regulator napięcia, na którym mogę to minimalne napięcie ustawić gdzieś mniej więcej w zakresie 30 kilku, 40 kilku voltów. Podłączmy do tego regulatora taką listwę zasilającą bez przewodu uziemiającego. Do niej włączymy nasz odkurzacz. Tutaj mam bardzo zmniejszone napięcie na regulatorze. I teraz cały ten regulator włączam tutaj do listwy zasilającej, która jest już włączona. Teraz powinno tutaj przechodzić już do włącznika, powinien już przechodzić prąd. No i zobaczmy, włączmy ten odkurzacz. O, cichutko, powolutku zaczął ruszać. Ja sobie wolę założyć okulary ochronne, jak zaglądam tutaj do tego odkurzacza. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie, bardzo równiutko i w sumie dosyć cicho działa. Nawet nie widać tutaj jakiegoś nadmiernego iskrzenia w tym odkurzaczu. Troszeczkę z szczotki iskrzą, ale nie jest źle. Czuć tutaj wyraźnie wylatujące powietrze z tego odkurzacza, mimo że przecież on teraz działa na napięciu, nie wiem, może 67, może 60, 50-60 V. Ok, nie będę tego napięcia wyżej podnosił. Przyznaję, że ten silnik działa naprawdę bardzo ładnie i nawet nie bałbym się podnieść to napięcie wyżej, ale ten przewód jest jednak naprawdę w nie najlepszym stanie. Z zewnątrz oplot wydaje się bardzo ładny, ale tutaj jest kilka takich bardzo mocnych zagięć na tym przewozie. Nie wiem, jak wygląda ta izolacja tych wewnętrznych żył przewodu. Nie chcę tego niepotrzebnie za bardzo obciążać. Wydaje mi się, że sprawdziliśmy, że ten odkurzacz Electrolux 11 z końca lat 20., ten, tak jak powiedziałem, chyba z 1928 roku działa
Pięknie wygląda, jakby wyszedł niedawno z fabryki i działa tak, że można by go chyba normalnie wykorzystywać. Gdyby był ten odkurzacz miał być wykorzystywany, to oczywiście warto byłoby dla bezpieczeństwa po pierwsze wymienić ten przewód, po drugie zajrzeć do silnika, sprawdzić w jakim stanie są te przewody tutaj, choćby na przykład łączące włącznik z silnikiem. No nie będę tego robił, bo tak jak Wam powiedziałem, jest ten silnik, czy pokrywa silnika jest tutaj oryginalnie zalakowana i naprawdę byłoby szkoda to lakowanie niszczyć. Do silnika zajrzymy sobie przy okazji przeglądu jakiegoś innego odkurzacza, model 11. Na szczęście nie są to bardzo rzadkie odkurzacze. Można je spotkać i tak jak powiedziałem, w kolekcji Jacka jeszcze co najmniej jeden, a chyba nawet dwa się znajdują. Zobaczymy, czy one także będą tutaj jeszcze fabrycznie zalakowane. Ale bardzo się cieszę, że obejrzeliśmy działanie tego odkurzacza i myślę, że chyba możemy go już teraz z powrotem zamontować tutaj w tej jego walizeczce. Tutaj jeżeli chodzi o tę końcówkę węża, to napuściłem tutaj sporo WD-40, zostawiłem to na kilka minut. O, zobaczcie, udało mi się to fajnie wyjąć bez uszkodzenia tej bakelitowej części, nawet dosyć łatwo to wyszło. Warto tylko papierkiem to ładnie w środku wyczyścić. O, super. Bardzo ładnie. Teraz możemy wkręcić tutaj w tę pokrywę wlotu powietrza. I tę pokrywę wlotu powietrza możemy już nałożyć tutaj na odkurzacz. Worka nie wkładałem, on był włożony do walizeczki, więc nie wkładałem go tutaj do środka. Przeczyszczę jeszcze trochę ten odkurzacz. No i tutaj wyczyśćmy też tę końcówkę węża. Ok. Fajnie, cieszę się, zawsze to ładniej wygląda ten odkurzacz w ten sposób przy jakichś prezentacjach. Schowam te akcesoria. Odkurzacz jeszcze na chwilę zostawię tutaj na blacie, bo postawię obok niego inne modele starych Electroluxów, które mam tutaj w kolekcji. Nawiasem mówiąc, Jacek przysłał mi ostatnio też zdjęcie swojego najnowszego nabytku, odkurzacza Electrolux Model 10, w którym też jest dosyć podobny przewód zasilający, ale jeszcze fajnie, bo w skrzyneczce, w której są wszystkie akcesoria, jest coś w rodzaju takiej dużej drewnianej szpulki, na którą ten przewód był nawinięty. Pokażę Wam może tutaj zdjęcie, jak to wygląda. No tutaj czegoś takiego nie ma, także muszę po prostu ładnie zwinąć ten przewód i włożyć go do walizeczki. Przy okazji trochę go rozplączę. Tak jak patrzę, tutaj jest wszędzie w dobrym stanie. Tu ma jedno takie bardzo mocno zgniecione miejsce. W większości jest ok. A jeszcze tutaj ewentualnie jeszcze jedno jest takie mocno zagniecione miejsce. Gdyby nie, to można by powiedzieć, że ten przewód jest naprawdę całkiem fajny. Przewód mam już ładnie zwinięty. Myślę, że mogę go teraz włożyć z powrotem również do walizeczki. Tutaj przy okazji, skoro oglądaliśmy dzisiaj ten odkurzacz Electrolux model 11, położyłem na stole kilka innych starych Electroluxów, które albo mam w kolekcji, albo wypożyczyłem na potrzeby tego nagrania. Starałem się je tutaj od tej strony pokazać chronologicznie. To jest najstarszy w mojej kolekcji Electrolux model 5, prawdopodobnie z 26 roku. Na stronie internetowej jako daty produkcji tego modelu znalazłem daty 1924-27, aczkolwiek trochę przypuszczam, ponieważ dane te pochodzą chyba z amerykańskiej strony internetowej, trochę przypuszczam, że to są daty krańcowe, w których ten odkurzacz był dostępny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jako datę wyprodukowania, wypuszczenia na rynek odkurzacza Electrolux 5 w troszeczkę innym jeszcze wtedy kształcie podaje się rok 1921, także to jest najstarszy z takich małych, w tym przypadku ręcznych modeli Electroluxa. Potem tutaj mam Electrolux Model 7, kupiony ostatnio podczas pobytu w Austrii, pokazywałem go już krótko w jednym filmie. Przyznaję, że nie wiem dokładnie, z którego roku pochodzi ten odkurzacz i nie jestem dokładnie pewien, w jakich latach był on produkowany.
Na jednej z takich broszurek Electroluxa widziałem datę uruchomienia produkcji modelu 6 1922 rok, czyli przypuszczam, że model 7 był produkowany od mniej więcej 1923, 24 lub 25 roku przez kolejnych kilka lat. Natomiast model 10, którego tutaj nie mam, ale mogę pokazać Wam na zdjęciu, ponieważ niedawno, tak jak już tutaj na filmie wspominałem, Jacek poinformował mnie, że dostał właśnie kupiony taki odkurzacz do swojej kolekcji i pewnie prędzej czy później będziemy mogli go u niego w kolekcji zobaczyć. Ten model 10 widoczny tutaj z bardzo ładnymi akcesoriami i skrzynką na zdjęciu był, o ile wiem, produkowany od 1926 roku. No, czyli zakładałbym, że ten model 7 no jednak kilka lat wcześniej wszedł na rynek. Potem mamy tutaj na stole ten oglądany dzisiaj, prezentowany dzisiaj Electrolux 11, model 11 i na stronie internetowej widziałem jako oficjalne daty produkcji tego odkurzacza daty 1927 do 1930, aczkolwiek w innej starej broszurze Electroluxa widziałem przedstawiony ten model w 1926 roku. Tutaj mamy odkurzacz Electrolux model 12, on jest taki troszeczkę potężniejszy od tego modelu 11, jest na pewno obudowy o większej średnicy, jest też troszeczkę dłuższy, duży podłogowy odkurzacz i ten model 12 znalazłem tutaj mniej więcej daty produkcji od 1930 do 1937 roku. Ten odkurzacz oglądaliśmy już w jednym z nagrań na tym kanale. No i mam tutaj jeszcze z tych najstarszych Electroluxów ostatni w mojej kolekcji odkurzacz Electrolux model Z25. To jest chyba ostatni z takich przedwojennych modeli. Tak jak znalazłem, był on produkowany mniej więcej od 1934 do chyba 1939, może 40 roku. I było to dosyć ciekawe urządzenie, był to chyba pierwszy odkurzacz Electroluxa i chyba pierwszy w ogóle odkurzacz wyposażony we wskaźnik zapełnienia worka na kurz, widoczny tutaj na tej obudowie rączki. Przepraszam, jeżeli gdzieś pomyliłem się, jeżeli chodzi o te daty. Mam nadzieję, że wspólnie uda się to uporządkować. A tak jak już wspomniałem, nie chciałbym tutaj dużo mówić o historii Electroluxów, bo to wszystko obejrzymy sobie i o tym posłuchamy. Mam nadzieję podczas jakiejś kolejnej wizyty w Olsztynie i podczas oglądania prywatnej kolekcji różnych starych Electroluxów, na pewno dużo ciekawszych i lepiej zachowanych niż te, które ja mam tutaj dzisiaj na stole. Pozostałe odkurzacze schowałem już na półkę, ale przypomniało mi się jeszcze, że kiedy mówiliśmy w poprzednim nagraniu o tym odkurzaczu Electrolux model 12 produkowanym mniej więcej od 1930 do 1937 roku. Pamiętam, że znalazłem wtedy takie fotografie w Narodowym Archiwum Cyfrowym z koszarów kawaleryjskich, czy z koszar kawaleryjskich w Warszawie i jest tam, wyświetlę Wam tutaj jeszcze raz te fotografie, fantastycznie pokazane użycie takiego odkurzacza do czyszczenia koni. Z tego co wiem, były w ogóle specjalne szczotki właśnie przeznaczone do czyszczenia koni przy pomocy Electroluxów. Czy chyba jest tam też takie zdjęcie przedstawiające żołnierza czyszczącego oficerki, czy w każdym razie buty wojskowe też przy pomocy takiego odkurzacza, dokładnie takiego odkurzacza Electrolux 11. A ja postawię tutaj, pozwólcie, tę walizeczkę na odkurzacz. Schowam odkurzacz do walizki, chyba w ten sposób, tak, tutaj w jednym miejscu wchodzi ta pokrywa silnika, a tutaj z przodu w to wycięcie wchodzi ta pokrywa wlotu powietrza. No i teraz jak odkurzacz już mamy w walizeczce, mogę rozłożyć te haczyki i włożyć tutaj również wąż do środka. Momencik. O, w ten sposób tutaj wkładam wąż, tutaj go ładnie montuję. I wszystko to mamy ładnie, zgrabnie ułożone w walizeczce. Tak, tutaj te akcesoria się trzymają i walizeczkę mogę zamykać.
Na koniec, na pożegnanie pozwoliłem sobie jeszcze raz postawić tutaj na blacie obydwa te pojemniki, obydwa te opakowania, tę walizeczkę z Electroluxem 11 i tę orzechową skrzynkę z modelem 5. Dzisiaj obejrzeliśmy w każdym razie ten odkurzacz Electrolux 11, produkowany w latach 1926, ewentualnie 27 do 1930. Bardzo ładne, sprawne, działające i przede wszystkim świetnie zachowane urządzenie w oryginalnym opakowaniu. Przyznaję, że dla mnie to była ogromna frajda móc ten odkurzacz obejrzeć. Nie zajrzeliśmy do silnika, bo przypominam, tutaj cała ta pokrywa silnika była jeszcze fabrycznie, oryginalnie zalakowana. Co prawda nie grozi nam w tym przypadku no praktycznie po około 100 latach utrata gwarancji, no ale szkoda byłoby jednak to lakowanie uszkodzić. Ten odkurzacz zamykam w walizeczce. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł go zwrócić właścicielowi, a ten odkurzacz, tak jak już zapowiedziałem, w jednym z najbliższych następnych nagrań sobie obejrzymy. Na pewno będzie to też bardzo ciekawe. Spróbujemy też, być może w tym przypadku uda się zajrzeć do środka, a ja spróbuję Wam też przy okazji pokazać dwa inne, bardzo podobne modele tego odkurzacza Electrolux 5, które mam w kolekcji w znacznie gorszym stanie, ale być może też będą działające. Dziękuję jeszcze raz za to dzisiejsze nagranie. Cześć, do zobaczenia następnym razem.